Cześć! Dzisiaj przygotujemy wyjątkowy deser, jakim jest sernik korzenny. To ciasto, które wprawi Cię w świąteczny nastrój. Znajdziesz w nim spód ciasteczek korzennych, masę serową z dodatkiem mascarpone i przyprawy korzennej, galaretkę z soku pomarańczowego i dekorację z cynamonowej bitej śmietany. Zostań ze mną, a pokażę Ci, jak krok po kroku stworzyć ten efektowny i przepyszny smakołyk. Zaczynamy od spodu ciasteczkowego. Do jego przygotowania będziesz potrzebować 150 g ciasteczek korzennych oraz 60 g masła. Ciasteczka rozdrabniamy w dowolny sposób. Możecie to zrobić w Thermomixie, w malakserze lub włożyć je do woreczka strunowego, a następnie rozkruszyć przy pomocy wałka. W kolejnym kroku rozpuszczamy masło. Można to zrobić w garnku lub w kuchence mikrofalowej. Jeśli wybierzecie sposób z kuchenką mikrofalową, to róbcie to w niej stopniowo. Masło włóżcie do naczynia, ustawcie mikrofalówkę na 20 sekund, wyjmijcie, wymieszajcie i ponownie wstawcie na 20 sekund. Róbcie tak do momentu, aż całe masło się rozpuści. Do rozkruszonych ciasteczek dodajemy rozpuszczone masło. Następnie całość dokładnie ze sobą mieszamy. Ciasteczka po wymieszaniu z masłem powinny przypominać wilgotny piasek. Może Wam się wydawać, że tego masła jest za mało, ale uwierzcie mi, po upieczeniu spód będzie stabilny. Tak przygotowane ciasteczka wsypujemy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Całość rozprowadzamy przy pomocy szpatułki. Następnie ugniatamy dłońmi i dociskamy przy pomocy szklanki. Ciasteczkami wykładam również nieco boki formy. Tak przygotowaną formę odkładam na bok i biorę się za masę serową. Do przygotowania masy serowej będziesz potrzebować 500 g twarogu sernikowego z wiaderka, 170 g serka mascarpone, 3 jajka, 160 g cukru, 40 g masła, 1 łyżeczkę przyprawy do piernika i 1 łyżkę skrobi ziemniaczanej. Zaczynam od przygotowania masy jajecznej. Do miski wrzucam jajka oraz cukier. Nie używam cukru drobnego, ponieważ szybko się rozpuszcza. Następnie całość ubijam przez kilka minut, zwiększając stopniowo obroty miksera. Ubijam do momentu, aż masa będzie puszysta i jasno-kremowa. I tak powinna wyglądać dobrze ubita masa jajeczna. Do osobnej miski wrzucam twaróg sernikowy. Dodaję również serek mascarpone oraz masło. Następnie dodaję przyprawę korzenną do pierników. Dodaję dużą porcję masy jajecznej i zaczynam miksowanie. Podczas miksowania dużymi partiami dodaję całą masę jajeczną. Całość miksuję krótko, tylko do połączenia się składników. Pod koniec miksowania zbieram masę, która osadziła się na ściankach naczynia, a następnie dodaję skrobię ziemniaczaną. Następnie całość miksuję przez około pół minuty. I tak się prezentuje gotowa masa na sernik. Masę wykładam na tortownicę wyłożoną ciasteczkami. Całość wyrównuję przy pomocy szpatułki. Uważajcie, aby podczas tej czynności nie uszkodzić ciasteczkowego spodu. Następnie w celu lepszego rozprowadzenia masy uderzam tortownicą kilka razy o blat. I tak przygotowany sernik ląduje do piekarnika. Sernik piekę w piekarniku ustawionym na tryb góra-dół, rozgrzanym do 160 stopni przez około 1,5 godziny. Sernik piekę na środkowej półce, a na dolnej kładę naczynie z gorącą wodą. Parująca woda sprawi, że sernik nie popęka i nabierze sprężystości. Gdy sernik się upiecze, nie wyciągaj go gwałtownie z piekarnika. Zostaw uchylone drzwi i pozostaw do wystygnięcia. W kolejnym kroku będziemy na wierzch sernika wlewać galaretkę. Zanim to zrobisz, sernik musi być dobrze schłodzony, dlatego włóż go do lodówki na minimum 2 godziny. Gdy sernik mamy już dobrze schłodzony, przechodzimy do przygotowania galaretki pomarańczowej. Do jej przyrządzenia będziesz potrzebować 500 ml soku pomarańczowego i 10 g żelatyny. Do małej miski wsyp żelatynę. Dodaj 2 łyżki wody, następnie całość wymieszaj i pozostaw do napęcznienia. Do garnka wlej sok pomarańczowy. Aby żelatyna dobrze się w nim rozpuściła, musisz go podgrzać. Najlepiej jest go odrobinę zagotować. I teraz musimy żelatynę rozpuścić w soku pomarańczowym. Najlepiej odrobinę soku pomarańczowego wlać do naczynia z żelatyną, rozpuścić żelatynę i dopiero wtedy wlać do pozostałego soku pomarańczowego. W ten sposób gwarantuję, że nie porobią Wam się żadne grudki. Rozpuszczanie żelatyny w odrobinie soku pomarańczowego może być trudne, ale spokojnie, wystarczy trochę siły i trzepaczka rózgowa i całość się rozpuści. Po wlaniu żelatyny do reszty soku pomarańczowego całość bardzo dobrze wymieszaj. Tak przygotowaną galaretkę pozostaw do wystygnięcia, a następnie poczekaj, aż zacznie tężeć. W sezonie świąteczno-zimowym nie zajmie to długo, bo taki garnek zawsze możecie wystawić na balkon. I mamy tężejącą galaretkę, wylewam ją na sernik. Następnie wkładam do lodówki lub na wcześniej wspomniany balkon i czekam, aż całkiem stężeje. Pamiętajcie, aby blachę przykryć.
W ostatnim kroku przygotujemy cynamonową bitą śmietanę. Do jej przyrządzenia będziesz potrzebować 200 g śmietanki 30%, 80 g serka mascarpone, 1 łyżkę cukru drobnego oraz 1/2 łyżeczki cynamonu. Do miski wlej śmietankę, a następnie dodaj serek mascarpone. W kolejnym kroku dodaj cukier oraz cynamon. No i nie pozostaje nic innego jak ubić bitą śmietanę. Cyk magia montażu i mamy gotowe. I nie pozostaje nam nic innego jak udekorować sernik. Ja mistrzem cukiernictwa nie jestem, więc pewnie wiele rzeczy robię tu niepoprawnie, ale pokażę wam jaki wzorek sobie wymyśliłam. Najpierw przy pomocy końcówki, którą widzicie na filmie, robię takie większe rozetki. I chwila ciszy oraz przyspieszony filmik dla tych, którzy chcą zobaczyć jak wygląda ten proces. Następnie zmieniam końcówkę na inną, możecie zobaczyć ją na filmiku i przy jej pomocy wyciskam takie mniejsze rozetki pomiędzy tymi większymi. Następnie całość dekoruję pokruszonymi ciasteczkami korzennymi oraz posypką z perełkami. Nasz świąteczny sernik korzenny jest już gotowy. Mam nadzieję, że ten przepis jest dla Was świetną inspiracją na świąteczne ciasto. Jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A ja już się z Wami żegnam, życzę wesołych świąt i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!